Dzień dobry. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać silnik z tylnej osi z RAV4 hybrydowej, bo akurat mamy coś takiego tutaj, coś tutaj robimy przy tym. Jakieś tam zabezpieczenia antykorozyjne czy coś. W każdym razie tak wygląda silnik, który widzieliście najczęściej od spodu. Tak on wygląda od góry i od boku. I tak jest trochę ładniej zrobiony niż fabrycznie. Ale przedmiotem tego filmiku będzie to magiczne gniazdo, które tutaj, jak widzicie, jest zdemontowane. No, temat znany i lubiany przez jednych, a bardzo nielubiany przez drugich. O tym gnieździe już sporo było i w internetach, i nie tylko. W każdym razie no, opinie pochlebne raczej nie są. I to do tego stopnia, że w Stanach nazwali to Cable Gate, czyli no coś jest na rzeczy. Chciałbym Wam też opowiedzieć historię tego, co stworzyliśmy, bo chwilkę to trwało, w sumie ponad pół roku, nawet trochę więcej niż pół roku różnych tutaj działań i przygotowawczych, i testowych, tylko po to, żeby z tym problemem sobie wreszcie poradzić, ponieważ Toyota do dzisiaj nie jest tematem zainteresowana. W Polsce powstało rozwiązanie doraźne i nasza polska Toyota tutaj zadziałała w sposób taki, że tę część gniazda, która najbardziej jest narażona, oni po prostu anodują i to zakładają, bo to wytrzyma odrobinę dłużej, znaczy odrobinę, no na pewno wytrzyma trochę dłużej niż wytrzymywało to oryginalne nieanodowane. Ja wam tutaj pokażę. O, to jest takie gniazdo, które przejeździło nawet chyba niecałą jedną zimę. Ono już jest i w środku, i na zewnątrz w takiej pięknej oksydzie, aczkolwiek i tak jeszcze nie jest tak piękne, jakie zdarzało mi się demontować z tych rawek kilkuletnich. Przejdźmy może właśnie do historii tego, ponieważ ja już się zarzekałem tu kilka razy, że ten produkt będzie i że go zrobimy w końcu i skończymy i już będzie gotowy. I nawet w tej sprawie dostałem trochę wiadomości od Was, ponieważ no, od niedawna już to montujemy i działamy tutaj, żeby jakąś profilaktykę stworzyć. No ale zanim to się stało, to jednak było trochę wiadomości takich niezbyt fajnych od niektórych ludzi. Na zasadzie, że no ile jeszcze, jak długo można i przecież to, co to za problem zrobić i tak dalej, i tak dalej. No więc ja Wam teraz pokażę pokrótce, co to za problem zrobić. Tu jest taka historia tego gniazda na jednym obrazku. I teraz przejdziemy sobie po kolei od początku. Tutaj macie serię, z której wyszliśmy. Znaczy wyszliśmy akurat z serii fabrycznie nowej, a to jest jedno z gniazd, które już wymienialiśmy. Tutaj macie jego dolną część, górną część, ta plastikowa obejma, która jest w ten sposób, która w pierwszych wersjach była całkowicie zamknięta i tutaj w tym rdzewiał czy tam rozsypywał się ten ekran. To jest główna przyczyna problemu, taka pierwsza kluczowa, która rozsypuje się jako pierwsza i na samym początku. No i co to za problem? No generalnie problem żaden. Wyszliśmy ze skanu 3D. Wiadomo, że to też żaden problem. Wszystkie firmy, które skanują 3D, robią to charytatywnie. Więc też firma, która nam to robiła, oczywiście zrobiła to pro publico bono i wiadomo, że nie wzięła za to ani grosza. Z tego skanu 3D powstało nam coś takiego. No i to był taki nasz pierwszy model, który zrobiliśmy zupełnie na szybko, na testy, żeby tylko złapać wymiar, złapać jakieś tam do przymiarek, do powiedzmy też trochę testów zniszczeniowych, o tym też zaraz będzie. No i zaczęło się poszukiwanie właściwego tworzywa.
ponieważ no, żaden metal tutaj w grę nie wchodził. Trzeba było znaleźć tworzywo, które przede wszystkim będzie odporne na wszelkie możliwe warunki atmosferyczne. Później trzeba było, żeby to tworzywo też miało odpowiednio wysoką temperaturę topnienia, bo no na przykład to tworzywo, które użyliśmy do złapania wymiaru, ono z tą temperaturą topnienia to tak sobie i nawet takie te powiedzmy kilkadziesiąt stopni, które tam się może pojawić, to już nie zupełnie. No i poszliśmy dalej. Okazało się, że ja nie będę tutaj rzucał nazwami, bo to nie o to chodzi. Ale zrobiliśmy takie fajne tworzywko, które bardzo ładnie nam się sprawdziło, tylko miało jedną zasadniczą wadę. Ono było zdecydowanie za miękkie. W związku z czym nie szło go dobrze zrobić. Popatrzcie, jaki piękny banan tutaj się zrobił na etapie produkcji. Tutaj tak samo i ono było na tyle miękkie, że mogliśmy je podociągać i to wszystko było fajnie, ale jednak się to nie do końca sprawdziło. Zaczęliśmy szukać dalej. To jest nasz kolejny projekt, nasza kolejna wielka nadzieja. Tworzywo bardzo fajne, aczkolwiek zobaczcie, też potrafiło zrobić falę przy produkcji, ale już nie było tak miękkie, jak tutaj widzicie, już było całkiem twarde, odporne na wszelką chemię, odporne też temperaturowo, sztywne. No ale właśnie a propos sztywne, niestety ta sztywność się na nas trochę zemściła. Testy zniszczeniowe nie zagrały, miało być świetnie, w specyfikacji tworzywo było naprawdę super, spełniało wszystkie moje zachcianki, nawet niektóre przewyższało. No i cóż, no niestety też kwestia odrobiny estetyki, aczkolwiek tutaj już nie do końca chodziło o estetykę. Bardziej chodziło o to, żeby być pewnym, że to tworzywo wytrzyma. Tam nie ma wprawdzie żadnych sił. To gniazdo jest po prostu skręcone na sztywno i tyle, ale robiąc produkt, który ma być lepszy od oryginału, no to trzeba jednak spełnić szereg różnych dziwnych wymagań. No i to było kolejne, które dobrze rokowało, ale niestety nie poszło. Kolejna wersja z różnymi wzmocnieniami, niewzmocnieniami itd. Miało być pięknie, wyszło jak zwykle. O ile początkowo bardzo fajnie nam to rokowało i bardzo się dobrze zapowiadało, o tyle niestety przy skręcaniu za danym momentem zrobiło się szkło i to w temperaturze pokojowej, a też robiłem takie testy, wsadzenie po prostu tego do zamrażarki, poruszanie tym, niestety nie sprawdziło się to, mimo że też w specyfikacji w karcie technicznej było bardzo fajnie i zapowiadało się całkiem super i w ogóle miało być nieźle, no ale niestety nieźle nie było. Tu mamy kolejne, to już jest taki produkt właściwie finalny, to jest no powiedzmy, to jest coś, co mnie urzekło. Niestety jedyne, co mnie tutaj nie urzekło, to cena tego materiału, ale tu okazało się wreszcie, że ten materiał spełnił wszystkie, ale to naprawdę wszystkie nasze zachcianki. Poskręcaliśmy to za danymi momentami, przeszło to test i gorąca, i przeszło test zamrażarki, były testy zniszczeniowe. Jedno z takich gniazd jeździ w naszym samochodzie testowym już no, dobre kilka miesięcy. Nic się tam z tym nie dzieje. I no to już jest produkt finalny, to jest to, co już w tym momencie montujemy. Jest to tworzywo odporne na wszelaką chemię, jest to tworzywo elastyczne, jest bardzo rozciągliwe. Ja nie będę rzucał parametrami, bo, że tak powiem, troszkę nas kosztowało dojście do tego, skąd to wziąć i co z tym zrobić, w ogóle znalezienie tego, już nie mówię o samym zakupie. Więc, że tak powiem, nie będę koniecznie podawał na tacy, ale fakt faktem, może powiem tak,
to względem tego to jest kilkunastokrotna różnica w parametrach, jeśli chodzi o zerwanie przy rozciągnięciu, o gięcie, o jakieś uderzenia itd., itd. Zresztą jest to też tworzywo przewidziane niejako do automotive, do właśnie złącz elektrycznych, do złącz też wysokonapięciowych, odporne na różną chemię, odporne na solankę, odporne na temperaturę, odporne również na niską temperaturę, w związku z czym też nie pęka w temperaturach zamrażarkowych. Bardzo fajny produkt, w sensie bardzo fajne tworzywo. Spełniło nasze zachcianki absolutnie w całości. No i teraz właśnie już z tego to produkujemy. Tutaj jest też kolejna wersja. Tak to wygląda, jeśli ktoś chciałby sobie popodglądać. No chwilkę zeszło, bo to i obróbki właśnie kadowe i przymiarki, żeby właśnie, żeby się nie gięło, żeby trzymało linię, żeby skurcz tego tworzywa przy stygnięciu też nie zmieniał nam wymiarów, żeby te wymiary jakoś nie uciekały. No tak naprawdę w tym momencie mamy odwzorowanie oryginału praktycznie 1 w 1. Przy czym tutaj mamy poprawione punkty mocowania, mamy dodane trochę usztywnień. Z racji tego, żeby to naprawdę był produkt już dożywotni, żebyście tutaj nie musieli zaglądać i żeby to po prostu działało, żeby te wasze rafki nie sprawiały wam jakichś większych kłopotów. Co do samego działania ASO w tym momencie, no oni wymieniają, tam czasem poczekacie miesiąc, czasem poczekacie 3 miesiące, aż ta wiązka przyjdzie. My to robimy od ręki, to tak w ramach jakiejś autoreklamy. No tam może i wymieniają to jeszcze w ramach gwarancji, ale to tak już niektóre z tych rawek poza gwarancję wychodzą. Pytanie, co będzie później. Druga sprawa taka, bo no wiadomo, zawsze czas kontra pieniądz. Jest jeszcze coś takiego. To jest górna część tego gniazda i to jest dostępne jako część zamienna. To kosztuje jakieś 1200 zł. W detalu oczywiście wiadomo, że tam parę procent na to zawsze można dostać. To występuje jako integralna część tego. Jeśli zamówicie sobie coś takiego w Toyocie, dostaniecie dokładnie taki element, jaki ja mam teraz w ręce. Czyli jeśli właśnie to gniazdo wam spuchnie, nie można zamówić samego tego aluminiowego elementu. Można zamówić to w całości, dzięki Bogu, że już nie razem z całym silnikiem, tak jak było na początku. No a dolna część, ta o której wam tutaj mówiłem, czyli tak naprawdę to jest dokładnie ten element. Tutaj wychodzi wiązka i to sobie tam idzie przez cały samochód do inwertera i do baterii. Dolna część jest niestety nieosiągalna jako rzecz osobna. Dolna część jest dostępna jedynie albo właśnie jako zestaw naprawczy w Toyocie, który ASO ma wykorzystywać do tych napraw, albo jest dostępna jako cała wiązka za aktualnie w granicach 15 tysięcy. Tak to wygląda. No i teraz co? Montujemy. Chciałbym wam przybliżyć, jak to będzie wyglądać. Bierzemy górną część i montujemy ją tu, gdzie jest przewidziana. Tak to wygląda nasze. Tak wygląda oryginał. Także to przykręcamy tutaj, zapinamy do tego tą górną część wiązki, a później bierzemy dolną część, tą właśnie omarkowaną naszym logo i ona przychodzi tutaj, przez nią przychodzi cała wiązka.
Zaraz Wam to będę pokazywał. No na razie jesteśmy na etapie tego, że robimy to tu. Jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo istotna kwestia. Żeby to wymienić, w sensie, żeby to wymienić razem z tym aluminiowym elementem, o dokładnie to, co kupicie sobie w ASO, to tak, górna część ta wymaga demontażu tego całego silnika elektrycznego z samochodu. Żeby go zdemontować z samochodu, no trzeba też zdemontować całe tylne zawieszenie. Można to próbować obejść, ale wtedy musicie ciągnąć zbiornik, także na dwoje babka wróżyła. Nie ma możliwości wymiany tego elementu, tej części elektrycznej, nie ma możliwości wymiany jej bez demontażu całego tego zawieszenia z nadwozia. Sam ten element, który my mamy wyprodukowany, jest możliwość, oczywiście wymaga trochę akrobacji, ale jest możliwość wymiany tego na samochodzie i to właśnie robimy. Cała taka operacja trwa w granicach 2 godzin. Czasem się uda szybciej, ale to wtedy, kiedy akurat mam wenę i wszystkie śrubki same się kręcą. I nie jest to też tak skorodowane, że trzeba wiercić, bo z tym różnie bywa i był jeden przypadek, że niestety musieliśmy wiercić, ściągnąć całe zawieszenie, bo się nie chciało odkręcić. Więc profilaktycznie jesteśmy w stanie na autach, które jeszcze jeżdżą, nie plują błędami, nie ma z nimi jakichś problemów, że całość jesteśmy w stanie wymienić mniej więcej w granicach 1,5 do 2 godzin, czyli praktycznie na poczekaniu. Całość zamyka się w kwocie 2100 zł. To już jest z robocizną, z fakturą, czy tam paragonem, co wolicie. No i z dożywotnią gwarancją na to urządzenie, przynajmniej na to, które my wyprodukowaliśmy. Tak to wygląda. Ja to teraz tutaj na szybko poskładam, pokażę Wam jeszcze, jak to będzie wyglądać już zmontowane, a potem jak zamontujemy zawieszenie już całe do samochodu i będziemy zakładać tą dolną część wiązki, to pokażę Wam, jak to wyszło finalnie. No i tak nam to wygląda poskładane. Tutaj mamy tą cynkowaną obudowę zawoskowaną. Tutaj też jeszcze tylko tą blaszkę przewoskujemy. Śruby z niercewki. No i tak to wygląda zamontowane. To już mamy na gotowo. Wrzucamy tylne zawieszenie i bierzemy się za wiązkę tą dolną i zaraz Wam pokażę efekty tego. Tak nam wygląda gotowy produkt. Dolna część gniazda jest zrobiona w ten sposób. Tak nam wygląda gotowy produkt. Dolna część wiązki jest zrobiona, tutaj dolna część tego gniazda, tak jak widzicie. No i tam górna. Nie ma żadnych błędów, które były wcześniej, czyli właśnie nie ma żadnych ogniw. Ekran został zawoskowany. Nie ma tutaj miejsca na żadne ogniwa, nie ma tu miejsca na coś, co mogłoby jakoś zoksydować, zardzewieć, siać później jakimiś błędami. Tak jak Wam wspominałem, wymagało to odrobinę zachodu, trochę testów, trochę trzeba się też było dokształcić, też jakieś kontakty nawiązać, ponieważ no samo się nie zrobi, ktoś musiał to wyskanować w 3D, ktoś musiał ten skan obrobić, ktoś musiał na bazie tego skanu stworzyć nam model 3D do produkcji. No i później był właśnie tak zwany etap poszukiwań, żeby znaleźć to jedno cudowne, właściwe tworzywo, które zapewni nam tu spokój święty. No i udało się, że tak powiem, zrobić produkt, którego producent nie ma.
który rozwiązuje wszelkie problemy z tym gniazdem, jednocześnie nie generując kolejnych, bo czasem jest tak, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie chcę tutaj jakoś się przechwalać, czy coś tam mówić, jacy to nie jesteśmy wspaniali, ale no ten produkt wyszedł tak, że on praktycznie jest bez wad, przynajmniej jeśli chodzi o funkcję, którą ma spełniać. Jak już zapewne część z Was widziała na Facebooku, gniazdo już jest dostępne. Montujemy je na bieżąco. Można to po prostu umówić, zadzwonić, ustalić jakiś termin, no powiedzmy 2 godzinki trzeba sobie zarezerwować, no i później już macie święty spokój na dłużej niż takie wymienione na jakiejś powiedzmy gwarancji czy tam innej akcji dobrej woli. Także nie przedłużając, mamy gotowe, mamy możliwość robienia tego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Namiary jak zwykle na 3vz.pl. Tam możecie znaleźć i telefon do mnie, e-maila i jakieś tam parę też informacji. Tyle, dziękuję za uwagę. Jeszcze raz fajnie, że udało się wreszcie ten przynajmniej projekt doprowadzić do końca.